Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj znowu w innej scenerii, trochę zmieniłem miejsce, a nagrywam to przed pójściem do studia, przed własnym treningiem, przed zajęciami z moją grupą, prosto z mojego auta, także drugi raz chciałem Was już zaprosić do jego wnętrza. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o rzeczach, które w moim przypadku były niezbędne, żeby odkryć jak najszybszą, jak najkrótszą drogę do progresu i żeby tak naprawdę skrócić ten czas nauki do minimum. Wielu z Was wie, że stosuję coś takiego jak metoda trójki, czyli wyznaczanie sobie jednego celu na okres 3 miesięcy i każdego miesiąca na sam koniec miesiąca aktualizowanie tego celu, zmiana trochę ścieżki, którą podążamy, ewentualnie zmiana pewnych rzeczy, które robimy, aby dojść do naszego celu. Ale metoda trójki to bardzo ogólne pojęcie i bardzo ogólne podejście do tematu, ponieważ w samej tej metodzie zawiera się wiele różnych czynników, które wpływają na to, jak szybko dochodzę do swojego wyznaczonego celu. Między innymi jedną z tych rzeczy jest to, że nie aktualizuję swojego celu samego w sobie, ani tego, jak do niego dochodzę na koniec miesiąca, ale staram się rozbijać na czynniki pierwsze cały ogół mojego tańca i mojego stylu. Dla przykładu miałem ostatnio ogromny problem z zaakceptowaniem swojego progresu i swojego nowego stylu poruszania się, sposobu poruszania się i przez długi czas tkwiłem w takiej pętli, która mówiła mi, że nie podoba mi się jak tańczę, nie podoba mi się to, jak to wygląda i miałem po prostu duży problem z zaakceptowaniem tego. Wtedy tak naprawdę musiałem zrobić tylko i wyłącznie jedną, jedyną rzecz, czyli spędzić trochę więcej czasu w takiej intymności, prywatności tanecznej. Nawet jeżeli byłem ze swoimi ludźmi na sali, to stawałem sobie gdzieś po prostu z boku i tańczyłem sam ze sobą. Próbowałem poznać siebie na nowo, poznać swój movement na nowo i to, jak się poruszam. I żeby Was nie skłamać, tak naprawdę zajęło mi to 3 treningi, żeby faktycznie polubić swój nowy sposób poruszania się, a inaczej mówiąc zrozumieć go i wtedy zrozumiałem, że stworzyłem w swojej głowie pewną ścianę, pewną barierę, której nie chciałem przeskoczyć z tego względu, że miałem w niej pewien obraz tego, jak się poruszałem, jak tańczyłem i nie chciałem dopuścić do tego, że coś się mogło zmienić. No a to, jak się poruszałem przez ostatnie 2 lata, no to gdybym został w tym, to znaczy, że nie chcę się rozwijać i znaczy, że nie progresuję. Czyli generalnie, jeżeli się zmieniamy, to znaczy, że ewoluujemy i idziemy do przodu. To nie jest nic złego, to jest wszystko to, czego tak naprawdę chcemy. Kolejnym czynnikiem w tej metodzie trójki jest to, że pewne rzeczy na drodze do swojego celu wychodzą w praniu. I tak jak mówiłem, po pierwszym miesiącu aktualizujemy to, w jaki sposób dochodzimy do tego celu, co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy, co mogliśmy zrobić lepiej, ewentualnie co możemy dodać na przyszły miesiąc. I tutaj pojawia się to, że jeżeli faktycznie analizujecie siebie, swój taniec i swoją drogę, którą podążacie, to na pewno zauważycie, że są pewne rzeczy, które uznalibyście za swoje słabości, ale są też również rzeczy, które uznalibyście za swoje mocne strony. Te słabsze strony nie oznaczają tego, że powinniśmy się ich pozbyć. Czasami powinniśmy pochylić się w ich stronę i spędzić trochę więcej czasu, żeby te słabsze, gorsze strony przekuć w te lepsze, w te mocniejsze. Bo ostatnią rzeczą, którą chcecie, to pozbywać się czegokolwiek bez jakiejkolwiek próby polepszenia tego, chyba że wiecie, że robiliście już to i cały ten effort i czas, jaki na to poświęciliście, poszedł na marne, bo nigdy nic nie idzie na marne, ale generalnie zajmuje to zbyt wiele czasu i nie jest to coś, co przychodzi Wam łatwo. Wtedy warto to odsunąć na jakiś czas na bok i skupić się na tych innych słabszych stronach, aby je podszlifować, albo na tych Waszych lepszych, które już macie albo zmasterowane, albo idą one w dobrym kierunku do tego, aby być na poziomie mistrzowskim. Ja zawsze, kiedy wyznaczam sobie nowy cel na kolejne 3 miesiące, kiedy jestem w trakcie pierwszego miesiącu, zauważam wiele rzeczy, które chciałbym dopracować, wiele niedociągnięć, wiele słabości i przez kolejny miesiąc, ten drugi miesiąc, na sam koniec tego pierwszego staram się zmienić trochę sposób, w jaki będę dążył do celu ostatecznego, aby w drugim miesiącu móc spróbować poświęcić wystarczającą ilość czasu na to, żeby te gorsze strony podszlifować
I koniec końców, żeby wyjść na tym nie tylko na jednym plusie, ale na wielu innych, tak? Bo sam w sobie efekt końcowy, czyli ten cel, który sobie założyłem, nie musi być jedyną rzeczą, którą osiągnę po tym okresie czasu. Tak naprawdę dążąc do niego, możecie pracować nad różnymi innymi rzeczami, albo świadomie, albo nawet czasami nieświadomie i po wszystkim zauważacie, że następują w was ogromne zmiany. Także bardzo, bardzo gorąco polecam, abyście sprawdzili to na własnej skórze. To, czym się z wami dzielę, to tylko i wyłącznie moje doświadczenie, które zadziałało na mnie i w dalszym ciągu robię to, co do was mówię i nie mam zamiaru przestać, a jeżeli kiedykolwiek dojdę do wniosku, że to jednak było bez sensu, to na pewno się do tego przyznam i się z wami z tym podzielę. Uważam, że niezwykle ważną rzeczą jest to, aby przede wszystkim po pierwsze nagrywać się i swoje treningi, żeby później można było je obejrzeć i przeanalizować. Po drugie, spędzić naprawdę dużą ilość czasu na to, aby usiąść w spokoju jednego wieczora bądź poranku przy kawie czy przy herbacie i zastanowić się nad sobą, nad swoim stylem, nad tym, jak się poruszamy. Czy mamy wizję tego, dokąd zmierzamy, czy mamy wizję tego, jak chcemy, żeby nasz styl wyglądał, czy znamy siebie, czy wiemy, jakie są nasze mocne i słabe strony, czy wiemy, co jest takim korem naszego tańca, naszego stylu, czy mamy te całe clue w sobie i czy nie robimy czegoś tylko po to, żeby robić. No i trzecia rzecz, moim zdaniem, to ogromny wpływ na to wszystko ma feedback. Ale feedback nie każdej osoby, którą napotkacie, bo generalnie musicie odfiltrować ten feedback negatywny od tego konstruktywnego, który będzie wam pomagał, będzie was budować. Nie każdy feedback pozytywny jest konstruktywny, czasami ten negatywny również może być tym konstruktywnym, ale musicie nauczyć się filtrować to, czy dana osoba mówi z sensem, czy dana osoba celowo nie chce czegoś wam przekazać, co będzie dla was trochę destrukcyjne. I nie traktujcie też tych feedbacków jako słowa, które muszą być jedyną najprawdziwszą prawdą, bo tak naprawdę najważniejszą rzeczą jest to, co macie tu i wasza wiedza i wasza miłość do tego, co robicie. Możecie wziąć pewne rzeczy z tych feedbacków, możecie je wziąć jako klucze i pochylić się nad nimi, spędzić nad nimi trochę czasu, zobaczyć, czy faktycznie te rzeczy, które ktoś do was mówi, działają w waszym przypadku, bo to jest tak samo z tym, jak ja mówię do was. To jest tylko i wyłącznie moje doświadczenie i ja się tym dzielę, ponieważ wiele osób, których już spotkałem, powiedziało mi, że pomagam im w większym lub mniejszym stopniu i że dziękują za to, że chcę poświęcać ten czas i się tym dzielić. Ale jeszcze raz, to jest tylko i wyłącznie moje doświadczenie, to zadziałało w moim przypadku i niekoniecznie musi zadziałać w waszym. Więc jeżeli ktoś chce, jak najbardziej proszę bardzo, możecie próbować. Jeżeli to na was nie zadziała, nie przejmujcie się tym, na pewno odnajdziecie swoje własne sposoby, swoje własne klucze i swoją własną drogę. Także nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam powodzenia, podziękować raz jeszcze za to, że jesteście ze mną, za to, że pozwalacie mi się rozwijać, bo kanał naprawdę szybko rośnie, w ogóle nie spodziewałem się, że on będzie rósł tak szybko. No i co? Bardzo bym prosił dalej o jakieś wsparcie typu sub, like, komentarz. Podajcie to dalej, jeżeli chcecie. Mam nadzieję, że z większością ludzi, którzy gdzieś tutaj mnie oglądają, obserwują i followują, to spotkam się na jakichś najbliższych eventach i będziemy mieli okazję spędzić ze sobą trochę czasu, porozmawiać, powymieniać się doświadczeniami i z przyjemnością posłucham też waszych sposobów, jak wy sobie radzicie z treningami, jak wy podchodzicie do rozwojów, do własnych celów. No i co? To wszystko tak naprawdę. Dzięki raz jeszcze. Wpadnijcie do mnie na Instagram, zostawcie tego suba i dzięki wielkie. Do zobaczenia. Na razie.